Witam wszystkich w moim ogrodzie. Czy nie zastanawia Was, dlaczego piwonie rosnące w naszych ogrodach czasami nie chcą kwitnąć, zarówno te posadzone rok wcześniej, jak i te, które rosną u nas nawet kilka lat? Dlaczego naszym piwoniom usychają pąki kwiatowe, a te piwonie, które do tej pory dobrze kwitły, nagle kwitną słabiej lub wcale nie wiążą pąków, mimo że krzewy są duże i silne? Jakie są tego przyczyny i jak sobie z tym poradzić? O tym jest ten film, na który serdecznie zapraszam. Zaczynamy od mojej najbardziej problematycznej piwoni, która rośnie u mnie już 13 lat. Wyobraźcie sobie, że przez 10 lat wcale nie kwitła. Skupiała na 3 problemy, z którymi musiałam sobie poradzić, a jednocześnie mogłam na niej prowadzić obserwacje, na ile moje działania były skuteczne. Pierwszy problem związany był z wielkością sadzonki. Kupiłam tak malutki kawałeczek korzenia, że trudno było oczekiwać, że wkrótce zakwitnie. Dlatego tak ważna jest wielkość karpy. Jeżeli chcemy zobaczyć szybko kwiaty, kupujmy karpy z oczkami. Przynajmniej 2-3 oczka dadzą szansę na chociaż jeden kwiat w kolejnym roku po posadzeniu. Piwonia, którą widzicie, to stara odmiana Albert Cruz. Dosyć późno kwitnie i delikatnie pachnie. Tak wygląda krzew teraz na początku października. Moje zabiegi, które przeprowadziłam na tej piwoni, przyniosły efekt. Kwiatów w tym roku było tyle, ile pędów, czyli kwitła bardzo obficie. Drugi problem był związany ze zbyt głębokim posadzeniem. Ale ja jej głęboko nie sadziłam. Zgodnie z wszystkimi zaleceniami wykopałam spory dołek, dodałam kompost i pewnie jeszcze jakieś dodatki zielone, które miały wzbogacić i odżywić marną karpę. Włożyłam ją na odpowiedniej głębokości, czyli nakryłam 5-centymetrową warstwą ziemi. Jednak po jakimś czasie nasypana ziemia w dołku osiadła razem z karpą piwoni. Dodatkowo co roku podsypywałam całą rabatę kompostem i tak po latach piwonia znalazła się zbyt głęboko. Ktoś powie, że przecież piwonia i tak kieruje kły do góry. Zgadza się, ale to były jedynie kły na liście, a nie na kwiaty. One się wyraźnie różnią. Jeżeli weźmiemy taką karpę do ręki, to kły na kwiaty są wyraźnie grubsze. Ten problem był łatwy do rozwiązania. Kiedy kolejnej wiosny piwonia wypuściła pędy i znów nie było pąków kwiatowych, wykopałam ją delikatnie, podniosłam z całą bryłą ziemi i podsypałam do dołka tyle kompostu, żeby posadzić karpę dużo płycej, ale w tym samym miejscu i zasypałam ją cieniutką warstwą. Trzeci problem to niedostateczna ilość wody. W suche letnie miesiące piwonia nie wykształca w ziemi kłów na kwiaty, a jedynie na liście. Często zdarza się, że w kolejnym roku po suchym lecie piwonie nie kwitną lub kwitną dużo słabiej. Zastanawiamy się wtedy, co się dzieje z naszymi piwoniami, a odpowiedź jest bardzo prosta. Tutaj widzimy pierwsze kwitnienie piwoni Pietertie Vriend Wagenaar, później odmiany o nakrapianych płatkach. Piwonie, jak wszyscy wiedzą, mają 2 rodzaje korzeni. Te grube korzenie gromadzą wodę, odżywiają roślinę i na nich budują się kły, czyli pąki zarówno liściowe, jak i kwiatowe. Drugi rodzaj korzeni to odchodzące od tych grubych korzeni spichrzowych, cieniutkie białe korzonki, czyli korzenie włośnikowe, którymi pobierana jest woda i składniki odżywcze. Pozwolicie, że porównam korzenie piwoni do marchewki, która urośnie długo, jak będzie szukać wody w podłożu. Podobnie jest z piwonią. Jak ma sucho, to grube korzenie schodzą nawet do metra głębokości. Ale o ile u marchewki jest to zjawisko korzystne i pożądane, o tyle u piwoni już niekoniecznie. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że piwonia ma rozrastać się na szerokość, a nie na głębokość. Tak jak ta tutaj. Teraz widać, że pięknie się rozrosła wieloma pędami. Chociaż rośnie u mnie dopiero 3 lata, wszystkie pędy miały kwiaty, a więc warunki ma prawidłowe. Piwonie jednak mają skłonność do wrastania głęboko w poszukiwaniu wody. Jaka jest na to rada? Dostarczyć im wszystkiego, czego potrzebują płytko, tuż pod powierzchnią. Podlewać często, ale nieduże ilości wody, tak żeby nie zalewać korzeni. A tak kwitła w tym sezonie późna piwonia Paul M. Wild. Kwitła u mnie 2. rok, poprzednio tylko 1 kwiatem, teraz dopiero zobaczyłam jej piękno. Fantastyczny kolor kwiatów, które utrzymały się wyjątkowo długo, ponieważ rośnie w półcieniu. A tak ta piwonia wygląda teraz w jesieni. Liście się już starzeją, ale łodygi ma mocne i zdrowe. To wysoka piwonia i jak widać dobrze odżywiona, chociaż nawóz w tym roku wszystkie moje piwonie dostały tylko raz na wiosnę. Jeżeli nasze piwonie nie kwitną po 2 lub 3 latach po posadzeniu, to przyczyną mogą być albo zbyt suche podłoże w lecie, wtedy nie wytwarza kłów kwiatowych, tylko liściowe, a jeżeli ma piękne, zdrowe liście, a nie kwitnie, to przyczyny należy szukać przy nawożeniu azotem.
Przyjmuje się, że piwonie nie lubią azotu. Przyczyna jest prosta, tak zresztą jak u pomidorów. Przenawożenie azotem powoduje, że zaczynają rosnąć wegetatywnie, budować piękne liście, ale nie ma kwiatów ani owoców. Tak samo jest u piwoni. Rosną liście, a nie ma kwiatów, a owocem u piwoni są nasienniki. Dlatego zauważyłem, że dobrym nawozem dla piwoni jest nawóz do pomidorów z dużą zawartością potasu, fosforu i innych mikroelementów, dzięki którym rosną tak duże i tak pięknie wybarwione kwiaty. Tak jak u piwoni Doreen, którą w ubiegłym roku przesadzałam w inne miejsce i zobaczyłam, jaka to silnie rosnąca piwonia. Korzenie miała już bardzo duże i długie, dlatego teraz podczas sadzenia wszystkie korzenie będę układać poziomo, w płytkim zagłębieniu. Nie będę kopać głębokich dołków, ani nie będę dodawać tam ani kompostu, ani obornika, bo tym przysypię po wierzchu, żeby nie prowokować piwoni do głębokiego korzenienia się. A raczej będę prowokować do szerokiego rozrastania, podając płytko wszystkie składniki pokarmowe. Doreen to średnio późna piwonia o kwiatach typu japońskiego. Po przesadzeniu ładnie się przyjęła, posadzona jest bardzo płytko, ledwo przysypana ziemią. Dzięki temu tak ładnie kwitła. Jednak muszę zaznaczyć, że przesadzałam ją we wrześniu, czyli miała jeszcze czas na zadomowienie się i starałam się przesadzić z całą bryłą ziemi, dzięki czemu tak mocno nie odczuła zmiany miejsca. A co z tymi starszymi piwoniami, które kiedyś pięknie kwitły, a teraz przestały? Myślę, że potrzebują odświeżenia. Trzeba je wykopać, podzielić, oczyścić ze starych, zbutwiałych części. Być może korzenie poszły zbyt głęboko w poszukiwaniu wody, czyli piwonia rośnie pionowo, a nie na szerokość. Korzenie się zestarzały, a nowe, te produktywne, nie przerastają, więc nie mają na czym tworzyć się kły z pąkami kwiatowymi. Piwonie wprawdzie są długowieczne i lubią rosnąć w jednym miejscu, ale nie zawsze udaje się je utrzymać w dobrej kondycji. A to młodziutka, średniowczesna i niewysoka piwonia Eliza Landy. Zapowiada się na piękną piwonię o czysto czerwonych kwiatach z ciekawie ułożonymi płatkami. Posadzona w ubiegłym roku zakwitła aż 3 kwiatkami, to znaczy, że w ubiegłym roku zawiązała kły kwiatowe i zdążyła się ukorzenić. Dlatego zakwitła. Jednak zdarza się tak, że pomimo dużej karpy nasza młoda piwonia nie kwitnie. Często wypuszcza pąki, ale one się nie rozwijają, tylko wysychają. To znaczy, że jest za słaba na kwitnienie. Trzeba jej dać więcej czasu, żeby przyrosły jej te drobne, białe korzonki włośnikowe, dzięki którym bardzo dobrze będzie nawodniona i wtedy zakwitnie. Natomiast jeżeli starsza piwonia zasusza pąki, to znaczy, że cierpi na brak wody. Piwonie wprawdzie są wytrzymałe na suszę, ale zauważyłam, że są to rośliny złotego środka. Szkodzi im zarówno nadmiar wody, zwłaszcza stojącej, ale też bardzo cierpią z powodu jej braku. Do miłego usłyszenia wkrótce.